Ech, a mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. To nie mój tekst, to cytat, ale mogę się pod nim podpisać obiema rękami. A przy okazji zagadka, kto to śpiewał? Pomysł na chustecznik i użyłam w nim przepięknego papieru ryżowego. A co wy na to, żeby zamiast papieru ryżowego użyć zdjęć, waszych zdjęć albo waszych pociech, a może waszego pieska, który uwielbia biegać po plaży i gonić mewy? Do tej pracy wykorzystałam kilka muszelek, które wygrzebałam z szuflady, ale te najmniejsze są z tegorocznego wyjazdu nad Bałtyk. One są malutkie, ale najpiękniejsze. Dopóki na ekranie nic ciekawego się nie dzieje, to będę gadała o czymś innym niż widać. Jeżeli pomysł z zastosowaniem własnych zdjęć Wam się spodobał, to trzeba je wydrukować na zwykłym papierze ksero, ale koniecznie trzeba wydrukować na drukarce laserowej. Wydruki z plujki się nie nadają, bo będą się rozmazywały. Natomiast wydruk na papierze laserowej stosujecie dokładnie tak samo jak papier ryżowy. Pudełko pomalowałam na biało, wzięłam pędzelek wachlarzyk i teraz delikatnie przeciągam ruchem z góry na dół. Staram się, aby idealnie te pociągnięcia były równoległe, bo mają imitować deski. Co druga deska będzie błękitna, ale na tym etapie zupełnie się tym nie przejmuję. Natomiast zupełnie poważnie przejmuję się kolorem błękitnych desek. Najpierw rozrobiłam taki ciemny niebieski, prawie granatowy. On pasował do mojego papieru ryżowego, ale uważam, że byłby za ciemny. Więc nawaliłam białej farby, dodałam odrobinę rozrobionego ciemnego błękitu i myślę, że ten kolor fajnie pasuje. Farby Stamperi z serii Allegro mają to do siebie, że ciemnieją, gdy wysychają. Więc żeby je odrobinę rozjaśnić, przejeżdżam je delikatnie białym kolorem. Na papierze ryżowym występuje taki brązowo-musztardowy kolor. I żeby mój papier idealnie pasował do desek, rozrobiłam właśnie taki podobny kolor i przejeżdżam nim na połączeniu białego i niebieskiego. No co ja mówię, przecież to widać. Jeżeli zdecydujecie się na przyklejenie zamiast papieru ryżowego wydruku zdjęcia, to przed przyklejeniem trzeba ten papier delikatnie pomoczyć. Jeżeli go nie zmoczycie, to po środku mogą powstać wybrzuszenia, a boki dopóki nie wyschną będą się odrobinę podnosiły. W opisie tego wideo podlinkuję Wam film, jak przyklejać zwykłą kartkę ksero. Nic trudnego, ale warto najpierw zobaczyć, a dopiero potem przykleić. A obrazki na tym papierze ryżowym są obłędne, słodziutkie, milutkie dla oka. A jeżeli macie ochotę zrobić wersję dla chłopca, to jak widzieliście, to kadrowanie w kółeczku naprawdę świetnie wygląda, nawet jeżeli obrazek jest trochę za duży. Do przyklejenia papieru ryżowego używam oczywiście kleju do decoupage. I jeżeli mam trafić obrazkiem dokładnie w jakieś miejsce, to najpierw pozycjonuję ten obrazek na sucho, a dopiero potem podklejam. Uwaga, a teraz będzie niezły ząg, czyli prawie popsułam obrazek. Prozaiczna sprawa, zapomniałam polakierować obrazek i zaczęłam go cieniować. W niektórych miejscach cieniowanie wychodzi, a w innych robi się brzydka plama. Przecież użyłam kleju z werniksem, ale to niestety nic nie daje. Zawsze lakieruję obrazki lakierem akrylowym matowym przed dalszym ozdabianiem, a przed cieniowaniem to już na 100%. Chciałam Wam przy tej okazji zwrócić jeszcze uwagę na siłę cieniowania. Zobaczcie, jak ciemny obrys robiłam przy obrazku, a przy przełożeniu ramki to już wcale tak ciemno nie wygląda. Wtedy to już jest akurat. I mam wrażenie, że ten efekt jest lepiej widoczny właśnie z tej strony przy dwóch dziewczynkach. Ramkę jeszcze troszkę przybrudziłam, a potem przykleiłam klejem na gorąco. I za moment będzie to, czego w deku nie lubię najbardziej, czyli czekanie. Chciałabym, żeby obrazek się błyszczał jak stare zdjęcie albo jak stara szyba. Zalewam go lakierem błyszczącym, no i czekam. Kilka godzin aż to wyschnie. Aż to wyschnie z jednej strony, bo potem trzeba obrócić i zalać z drugiej. No dobrze, to mam troszkę czasu, żeby się zająć innymi rzeczami. To będą śrubki. Jeżeli chodzi o takie przybieżki, to ja je robię hurtowo, a w opisie wideo zostawię Wam film, jak je wykonuję. Żeby zrobić wycisk kotwicy, potrzebna jest mąka ziemniaczana, pędzelek oraz oczywiście masa super lekka. Jeżeli naprawdę porządnie całą foremkę wypędzluję mąką ziemniaczaną, to potem wycisk wyjdzie mi z foremki bez żadnego problemu.
A jeżeli Wasza forma jest super turbo skomplikowana i nawet mąka nie pomaga, to trzeba całą foremkę z masą zamrozić i taka zamrożona masa naprawdę jest do wyciągnięcia z każdej foremki. Kotwice pomalowane, obrazki już wyschły, więc mogę wszystko skleić do kupy. Zaczynam od tekturowych śrubek, czyli kółeczek wyciętych dziurkaczem. Po przyklejeniu jeszcze troszkę je podmalowuję, żeby wyglądały jak śrubka, czyli robię środkowe przecięcie i delikatny cień pod spodem. A cała reszta, oprócz muszelek tegorocznych, to przydasie, które gromadzę właśnie na takie okazje. Troszkę gazy, stare sznurki, to czasami naprawdę razem dobrze wygląda. I ostatecznie gotowy, pachnący morzem chustecznik prezentuje się tak. Czy ktoś się da namówić? Czy ktoś zrobi coś podobnego? Ręka w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Życzę Wam przepięknej reszty wakacji, samych słonecznych dni, zero stresów, mnóstwo odpoczynku.